Was serdecznie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z tematem, który jest dość rozłączną częścią cosplayowego środowiska, czyli konkursy cosplay. Dramy, ploteczki i ogólne obgadywanie po konkursach cosplayowych to chyba nie jest nic nowego i nic, co już kogokolwiek szokuje, że rzeczywiście w tym środowisku siedzicie. I moim zdaniem to nie jest nic tak naprawdę dziwnego, ponieważ biorąc pod uwagę, jak dużo energii, zaangażowania, bardzo często kasy wkładamy w stroje konkursowe, to nie dziwię się, że takie właśnie konkursy i te zmagania wywołują tak wiele emocji. Niektórzy radzą sobie z tym lepiej, a niektórzy niestety gorzej. I dzisiaj właśnie chciałam Wam w tym filmiku opowiedzieć i pokazać, jak taka sytuacja pokonkursowa może wyglądać z perspektywy osoby postronnej, osoby właśnie z boku, czy jurorów, czy innych uczestników i tak naprawdę jakie konsekwencje niesie Wasze zachowanie, oczywiście jeżeli nie jest ono zbytnio pozytywne. Czy w tym filmiku Czapi się powkurza? Jasne. Czy będzie mówić o osobach, które zna, widziała takie zachowanie na żywo i raczej jest to z pierwszej ręki? Pewnie tak. Czy będzie mówić to po to, żeby kogoś ośmieszyć i zrobić mu przykrość? Nie, zdecydowanie to nie jest jakby cel tego filmu. To, co Wam chcę przekazać na początku tego materiału, to to, że ja naprawdę Was rozumiem. I słuchajcie, sama byłam na Waszym miejscu i wielokrotnie tych konkursów nie wygrywałam. Też po prostu czułam tą złość, to właśnie takie rozżalenie w środeczku, ponieważ włożyłam masę serducha w te kostiumy, pewnie tak samo jak i Wy. I niestety nie udawało się do tego podium dotrzeć. Ale chcę Wam również po prostu przekazać to, jak to wszystko wygląda z drugiej strony, jak to wygląda z boku i ile takich negatywnych konsekwencji może Was spotkać, jeżeli takie niezbyt poprawne, niezbyt takie właśnie dobre, sportsman-like rzeczy z Was będą wychodzić. Jak się mówi sportsman-like po polsku? Dzisiaj rano loguję się na Twitter. Zostałem zaatakowany ustnie za mój akcent, za to jak mówię, jakim językiem mówię. Taki duch rywalizacji? Czyli jakby ten duch rywalizacji będzie Was negatywny i taki toksyczny. Ja naprawdę z całego serduszka chcę dla Was dobrze, zwłaszcza dla osób początkujących właśnie w tym świecie konkursowym, ponieważ wierzę, że im szybciej nauczycie się przegrywać, tak po prostu dobrze, fajnie przegrywać, to wydaje mi się, że szybciej nauczycie się również wygrywać te konkursy. Serio. Z mojego własnego doświadczenia zauważyłam, że im szybciej załapałam, o co chodzi w konkursach i jakby nie to, że porażki również mnie uczą i również dają mi po prostu szansę, żeby się rozwijać dalej, to szybciej przyszło tak naprawdę dla mnie następstwa właśnie jakichś konkursów, które zaczęłam wygrywać. No i pewnie może Wam się to przydać w Waszym normalnym, codziennym życiu, chociaż myślę, że każdy z nas wie, że nie jest to ścieżka osłona różami i prędzej czy później będziemy musieli te porażki jakoś przyjąć i nauczyć się sobie z nimi radzić. Stąd mam nadzieję, że dzisiaj po prostu pogadamy o cosplayu, ale te nauczki, te lekcje będą dość uniwersalne. Zacznę od mojego ulubionego, ale w tym złym sensie powiedzenia, które słyszę zazwyczaj po wszystkich konkursach cosplay. I zawsze się właśnie zastanawiam, skąd to się w ogóle ludziom bierze w bani, że twierdzą, że jury było przekupione. Gdyby sędziowie dostawali kasę za chociaż ułamek tych konkursów, w których ponoć jesteśmy przekupieni, to słuchajcie, jestem pewna, że w tym momencie bylibyśmy już tymi samymi makkwaczami, którzy po prostu się kąpią w swoim skarbcu z kasą. Ponieważ te teksty słyszę non-stop i zawsze się zastanawiam, skąd to się bierze? Serio, oceniam konkursy od ponad 8 lat i w życiu, nie wiem co mam położyć, słuchajcie, ręka na sercu, w życiu nie spotkałam się z tym, żeby ktokolwiek próbował chociaż przekupić sędziów, żeby dali mu na przykład podium. To tak nie funkcjonuje, zwłaszcza, że jeżeli to jest tak popularna praktyka, o której jak właśnie dużo osób mówi, to myślę, że prędzej czy później ktoś by w końcu wpadł i byłyby jakieś po prostu dowody, jakieś zdjęcia, jakieś nagrania, cokolwiek. To nie jest afera Rwina, to nie są jakieś wielkie pieniądze i wielkie, słuchajcie, jakieś kariery. To jest konkurs na przebieranki. O co chodzi? W 90% przypadków jury tak naprawdę nawet nie dostaje kasy za cały dzień, czy nawet weekend poświęcony na ocenianie strojów. Więc skąd macie w ogóle w głowie, że oni dostają jeszcze kasę za to, żeby ktoś im pod stołem po prostu dał, nie wiem, dobrą nagrodę? To się w ogóle nie dzieje. Oceniałam w Polsce, po całej Europie, nawet w Ameryce. I nigdy nie spotkałam się z tym, że ktoś do mnie podszedł i powiedział: ej, Czapi, tu masz hajsik, kup coś ładnego, ale mi dasz fajną nagrodę. Co nie? Nawet chiperkami nie próbowali mnie przekupić. Wiecie co, jakie chamy? Ja rozumiem, jakieś ciastka, czy rzucam jakieś cukierki ze sceny, mnie to w ogóle nie rusza. Chiperki to jest Wasza droga do zwycięstwa, pamiętajcie. A tak serio to nie. Ale chiperki byłyby fajne przy ocenianiu, przyznaję. Ale wtedy miałem palce całe w chipsach. Ciężki wybór, ale still. Nie wierzcie w to, co ludzie gadają, to się w ogóle nie dzieje. Kolejna plotka, którą słyszę normalnie co każdy konkurs cosplay, to jest to, że wśród uczestników, a zwłaszcza zwycięzców, ktoś miał znajomości w jury. I teraz słuchajcie, muszę zadać to pytanie, które mam nadzieję, że nikogo nie urazi, ale ono jest bardzo ważne w tym kontekście. Czy wy nie macie znajomych? Nie, całkowicie serio. Czy wy nie macie znajomych w swoim hobby? Tak, pomyślcie o tym.
chodzicie na jakieś kółka, na jakieś zajęcia sportowe, kurczę, na jakieś, nie wiem, tańczycie, jeździcie konno, cokolwiek, jakiekolwiek w ogóle, słuchajcie, wasze hobby, czy wy tam nie spotykacie ludzi i w jakiś sposób się z nimi, nie wiem, nie kumplujecie, nie są jakieś nowe znajomości, jakieś właśnie koleżeństwa, nawet przyjaźnie? I teraz pomyślcie o tym, że w cosplayu jest autentycznie tak samo. Polski cosplay to jest bardzo małe środowisko i bym powiedziała nawet, że nawet europejski cosplay to jest małe środowisko i większość z nas po prostu się zna. Wystarczy jeden konwent, jeden konkurs cosplay i już wracacie do domu z nowymi znajomymi, z właśnie jakimiś kolegami, znajomościami i to po prostu jest normalne, ponieważ rozmawiamy z tymi ludźmi, o ile oczywiście z nimi rozmawiacie, bo są ludzie, którzy po prostu się autentycznie totalnie alienują, siedzą z boku w szatni i z nikim nie chcą gadać, ale to są ludzie dziwni, a reszta po prostu się jakoś socjalizuje i chce się po prostu poznawać z nowymi osobami. Stąd powstają nowe przyjaźnie, które potem przechodzą na następny konkurs, konwent i trudno jest, żebyśmy tak małym środowisku, jakim jest właśnie cosplay, zwłaszcza w Polsce, po prostu się nie znali. Przysięgam wam, na samym początku mojej cosplayowej przygody wystarczyło mi może 2-3 konwenty i znałam większość cosplayerów w Polsce i to naprawdę były dość takie bliskie więzi, przyjaźnie, nawet w tym momencie pozostały właśnie wśród moich znajomych i mnie. Także wydaje mi się, że to kurde jest nieuniknione i normalne, więc dlaczego ktoś uważa, że te znajomości cokolwiek mogą wam dać? A bardzo często jest wręcz przeciwnie. Ja sama zauważyłam, jak i również pytałam się moich znajomych, co sądzą i powiedzieli mi, że gdy kogoś znają bliżej, to bardzo często są nawet bardziej ostrzy w ocenie, ponieważ przez to, że kogoś znamy blisko, jest naszym przyjacielem, to jakby wiemy, jaki jest jego poziom, jego zaawansowanie właśnie w tworzeniu kostiumów, wiemy, czy się przyłoży do tego stroju, czy go gdzieś tam skończył dzień przed konwentem i zadowolony i po prostu jakby olał wykończenie tego stroju, więc możemy być nawet trochę bardziej ostrzy i tacy bardziej dokładni w tym, jak właśnie ten kostium oceniamy, co nie do końca może być dobre. Oczywiście dobre dla tego uczestnika, ponieważ kiedy mamy kogoś blisko, to po prostu wiemy dokładnie co, jak robił, a kiedy kogoś po prostu nie znamy i nawet nie wiemy, jak on wygląda, to bardzo często po prostu ten strój się pojawia, a mam takie wow, kurczę, nie wiem skąd się wziąłeś, a masz taki super kostium. I jakby trochę bardziej nas to wszystko zachwyca tak naprawdę. Więc wydaje mi się, że w tym momencie znajomość może bardzo często być tym faktorem, który nie jest do końca pożądany w konkursach. A na koniec taki big brain moment. This big brain time. Pomyślcie może, dlaczego w jury zazwyczaj jest nieparzysta ilość sędziów? Może po to właśnie, żeby wyeliminować osoby, które będą na przykład chciały przepchnąć jakichś swoich znajomych, czy jakieś tam, nie wiem, swoje pomysły i swoje preferencje. Właśnie po to jest nas więcej, żebyśmy mogli po prostu kontrolować te właśnie jakieś, kurczę, nie wiem, zażyłości, zawiłości, znajomości i przez to właśnie wybierać w miarę, wydaje mi się, bardzo fair. Więc kurczę, pomyśl trochę bardziej, nim zaczniecie właśnie jakąś dramę na temat znajomych, ponieważ wydaje mi się, że wszystko próbujemy robić dobrze i sprawiedliwie. Punkt trzeci to absolutnie mój faworyt. Bellissimo postkonwentowego shitstormu, czyli ludzie, którzy oglądali konkurs cosplay z publiczności, po czym się wypowiadają na ten temat. Nic mnie bardziej nie irytuje i nie frustruje, kiedy po konkursie słyszę głosy od osób, które nawet nie widziały tych strojów z bliska, tylko po prostu były gdzieś tam właśnie na ostatnim rzędzie publiczności i wykłócają się, ewentualnie piszą właśnie jakieś gnój na internecie, że przecież ten strój powinien wygrać, ponieważ był piękny, błyszczał się, świecił się i w ogóle był ogromny. Ludzie! Myślicie, po co my spędzamy całą sobotę właśnie w punkcie tam, gdzie oceniamy stroje, czy tam w fotostudiu, czy w jakimś osobnym pokoju, przy kostiumach, tylko po to, żeby potem stwierdzić, że z daleka wyglądał fajnie, to musiał być spoko. Funkcją sędziego na konkursie jest właśnie to, żeby podczas tej rundy jury, która trwa zazwyczaj tak 5 minut na uczestnika, zobaczyć wszystko na temat tego kostiumu. Słuchajcie, od podszewki. Wywijamy właśnie jakieś podszewki, zobaczymy, co jest na dole, patrzymy, czy są jakieś nitki wiszące, jakieś kropki kleju, czy wszystko się zgadza, czy są jakieś niedociągnięcia, czy właśnie nieścisłości z rewką. To jest bardzo ważne. I właśnie po to są sędziowie, są po to te rundy jury, właśnie żeby ten kostium był oglądnięty z każdej możliwej strony. Więc potem nie dziwcie się, że on potem wychodzi na scenę, jest piękny i błyszczący, a ma niskie noty, ponieważ sędziowie widzieli go z bliska i zobaczyli, że po prostu zazwyczaj nie zgadza się z rewką. Jeżeli ktoś z Was jest ciekawy, czym jest rewka, czyli obrazek referencyjny, zapraszam Was do niego mojego filmiku na temat konkursów, tam gdzieś na górze będzie w kartach i tam wszystko tłumaczę. Ogólnie rzecz biorąc, kostium musi się zgadzać z tym, co jest na obrazku referencyjnym. Więc jeżeli ten kostium ma jakieś brakujące detale, właśnie jakieś kolory są pomieszane i ogólnie brakuje czegoś, może jest czegoś za dużo, ludzie czasem lubią coś takiego dziwnego dodawać i jest to absolutnie niepasujące, to po prostu ten kostium będzie miał niższe noty, przez co można przed takiego konkursu nie wygrać. Nieważne jaki jest duży, fajny czy błyszczący. 90% przypadków konkursów cosplay naprawdę oceniają osoby, które się po prostu na tym znają. Siedzą w tym cosplayu naprawdę od lat, szyją, malują, robią zbroje, propsy i oni naprawdę wiedzą, co robią. Także zawsze się zastanawiałam, dlaczego ludzie po prostu podważają kompetencje sędziów. Autentycznie bym się na Waszym miejscu cieszyła, że mam tak kompetentnych i po prostu zdolnych sędziów, ponieważ kiedy ja zaczynałam, to taką dość
Normalną praktyką było na przykład rzucanie zupki chińskiej w publiczność i tak się wybierało sędziów do konkursów cosplay. Także nie wiem, czy bym chciała do tego wrócić, mam nadzieję, że wy również nie i więc no bardziej może połóżmy trochę więcej wiary w naszych jurorów, ponieważ oni naprawdę zazwyczaj wiedzą, co robią. A mówiąc o sędziach, to będzie taki jeszcze jeden punkt, który zazwyczaj pojawia się podczas tematów konkursów międzynarodowych, czyli fakt, że są to zazwyczaj te same twarze, które oceniają właśnie w takich konkursach. Moim osobistym zdaniem to nie jest nic złego i już wam wytłumaczę dlaczego, ponieważ kiedy o tym pomyślimy, to osoby, które oceniają takie konkursy międzynarodowe, są to na przykład finaliści albo zwycięzcy poprzednich edycji. I w ten sposób tacy ludzie, którzy po prostu nas oceniają, już wiedzą, co jest na finałach, wiedzą, co jest właśnie tam za granicą na tych konkursach i oni przez to wybierają kostiumy, występy, które faktycznie sprawdzą się na finałach. O wiele bardziej będę doceniać zdanie kogoś, kto już taki konkurs na przykład wygrał, po czym może dać mi jakieś dobre porady na temat tego, co w moim stroju było nie okej, a co było okej, co go poprawiać na następne eliminacje, niż na przykład jakiegoś jurora, który absolutnie jest jakiejś, nie wiem, wólki dolnej, który oceniał 2 konkursy i wybierze mi kogoś po prostu tylko i wyłącznie dlatego, że no ten strój jest w miarę fajny, to ja go chcę. To tak nie działa. Naprawdę w Polsce mamy coraz więcej utalentowanych, zdolnych cosplayerów, którzy właśnie jeżdżą po Europie i wygrają dla nas nagrody, więc dlaczego by ich nie zapraszać na różne eliminacje, nawet jeżeli mają być to 2 eliminacje pod rząd, jeżeli faktycznie wiedzą, co robią. No i mnie to osobiście nie przeszkadza i jestem właśnie całym serduszkiem za tym, że takich ludzi wybierać do takich bardzo ważnych eliminacji i ważnych konkursów, niż właśnie byle kogoś innego, kogoś, kto właśnie nie było patrzony, tylko po to, żeby był, a przy okazji no nie ma on zbytnio dużo do powiedzenia mądrych rzeczy podczas właśnie takich eliminacji, więc no dla mnie wybór jest prosty. Ogólnie historii postkonkursów jest naprawdę masa różnych rodzajów i różnych drameczek, ploteczek, także no to się dzieje non-stop. Dzisiaj po prostu wam pokazałam takie najbardziej popularne, więc pozwólcie mi, że przejdę teraz do takiego ciekawego poradnika dla was. Moi kochani, czas na wasz ulubiony segment tego odcinka, czyli poradnik Czapi o tym, jak zniszczyć sobie absolutnie reputację w całym świecie cosplayowym i jak stać się okropnym bucem. Zapraszam! Pierwszy podpunkt to plotkuj, bądź absolutną toksyną, bądź wredny, bądź do żarty. A tak serio, dobra, już wystarczy, bo jeszcze mi uwierzycie. Nie plotkuj. Właśnie o to chodzi. Nie plotkuj. Nie jestem pewna, jak wam to mogę wytłumaczyć inaczej niż przez poproszenie was, żebyście na przykład teraz wyobrazili sobie, że właśnie wygraliście bardzo ważny konkurs cosplay. Słuchajcie, pracowaliście tym kostiumem pół roku. Kasa, czas, serducho, to wszystko weszło w ten kostium i udało się, wygraliście. Jesteście mega z siebie dumni. Po czym wracacie do domu i tylko czytacie te paskudne właśnie jakieś ploteczki na swój temat, że na przykład daliście jurorom jakąś kasę do kieszeni, nie wiem, jurorka była waszą kumpelką, czy coś jeszcze bardziej obrzydliwego. I teraz pomyślcie, jak byście się po prostu w tym wszystkim czuli. Czy chcielibyście być na miejscu takiej osoby, która nie zrobiła nic złego, po prostu włożyła masę dobrej pracy w swój kostium i no po prostu wygrała ten konkurs, nie robiąc nic złego nikomu. Po co są te plotki? Serio? Potrzebujecie tego? Zastanówcie się tak szczerze, co wam daje chodzenie po ludziach i opowiadanie historii, które nie mają absolutnie żadnego podłoża i absolutnie żadnych dowodów, tylko po to, żeby usłyszeć może od swojej babci, że na pewno to jury to było przekupione Janinka, czy coś innego, to wam daje taką ulgę dosłownie może, nie wiem, na dzień się lepiej poczujecie ze sobą, bo faktycznie się jakoś tak, nie wiem, może nawet uwierzycie w te swoje kłamstwa, ale tak naprawdę to nic nie daje na przyszłość. Z biegiem czasu zdajecie sobie sprawę, że ten kostium naprawdę był słaby, po prostu mogliście go lepiej dokończyć, a na końcu macie tylko problemy i same właśnie plotki potem o was, że jesteście strasznymi toksynami i gadułami. Po co wam to? Jeszcze wyższym poziomem od plotek będzie na przykład wrzucanie postów publicznych na jakieś grupy, swoje profile, właśnie jakieś na przykład jakieś streamy, jakieś filmiki, jakieś, nie wiem, posty na Twitterach, Instagramach. To naprawdę wszystko potem jest publiczne i to wraca. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ale wszystko, co wrzucacie w internet, naprawdę prędzej czy później do was wróci. Tylko jest jedna taka właśnie bardzo zasadnicza różnica, że nie kontrolujecie, w jakiej formie to do was wróci i w jakiej formie to trafi do innych osób. Plotka krąży bardzo szybko, zwłaszcza w naszym środowisku, i ma to do siebie, że bardzo często digimorfuje, ewoluuje jak Pokemony. Who's that Pokemon? It's Pikachu! It's Clefairy! I potem macie naprawdę ogromną historię, ogromną drakę z czegoś, co powiedzieliście, co naprawdę może nie mieliście złych intencji, ale to trafi do tej osoby właśnie zainteresowanej w formie naprawdę obrzydliwej i obleśnej i potem jest problem. Konsekwencją takich plotek, czy na przykład potem publicznych postów, które mają szkolować takich uczestników, czy zwycięzców konkursów, jest zazwyczaj właśnie jakaś konfrontacja. I wielokrotnie sama byłam w takiej sytuacji, kiedy właśnie konfrontowałam się z takimi osobami, które no takie plotki produkowały i z siebie wypluwały wszędzie w nasz fandom, czy to w obronie mojej osoby, czy w obronie uczestników mojego konkursu, który organizowałam. I przyznam się wam szczerze, że nie ma nic gorszego niż to, co właśnie takie osoby potem robią, czyli odwracanie kota do góry ogonem. Nic mnie bardziej nie frustruje, kiedy poświęcam swój wolny czas, żeby z taką osobą porozmawiać, wytłumaczyć jej, co zrobiła źle, jakby mogła się poprawić, jak te plotki właśnie kogoś skrzywdziły, po czym po takiej właśnie, wydaje mi się, no, delikatnej rozmowie słyszę od takiej osoby, że to nie ja, to był ktoś inny. Ewentualnie te plotki miały być tylko między mną a koleżanką i to wypłynęło i w ogóle to jest wina koleżanki.
A w mojej głowie jest tylko takie bitch, that's not the point! Odnoszę wrażenie, że nie zostałem zrozumiany. Zwłaszcza jeżeli w mojej ręce są screeny, w których ewidentnie widzę te krzywdzące posty, także welp. Czy może w takiej sytuacji nie lepiej po prostu wziąć tą winę i powiedzieć, no okej, no zrąbałem, no nie zachowałem się zbytnio okej, no trudno, no następny raz będzie lepiej, niż wykłócać się i jeszcze bardziej sobie psuć opinię i w ogóle jeszcze bardziej do siebie ludzi zarażać. Po co to komu? Ja nie wiem. Obgadywanie, obśmiewanie, rozsiewanie plotek nie jest okej i nigdy nie było i nigdy nie będzie. Jeżeli właśnie macie taką sytuację, w której na przykład na konwencie słyszycie jakieś obrzydliwe plotki, właśnie jakieś toksyny, które się wylewają z jakiegoś uczestnika czy jakiegoś konwentowicza, to może warto jest po prostu podejść i powiedzieć mu: hej, a możesz kurde przestać, ponieważ jest to obrzydliwe, co to robisz? Jestem tego świadoma, że z takiej sytuacji więcej czasem płynie problemów niż pożytku i wiem, że większość osób po prostu chce mieć święty spokój, ale z drugiej strony, jeżeli tego nie zrobimy dla osób, które są krzywdzone przy nas, to nikt nie będzie potem nas bronił, kiedy ktoś nas będzie krzywdził. Taka mała wiadomość na koniec ode mnie, po prostu nie wierzcie plotkom, dopóki tej osoby nie poznacie i sami jakby się nie przekonacie, że to, co ci ludzie mówili, jest prawdą. Dopóki jakby nie macie dowodów, to ta osoba powinna być niewinna. A wiecie, jak takie sytuacje i niejasności się najlepiej rozwiązuje? Słuchajcie, powiem wam, ale naprawdę tak na łóżko, tak między nami, wy i ja, także to jest nasz sekret, tylko że cicho, nikomu nie przekazujcie, gotowi? Okej? To? Kurde, feedback! Serio, nawet jeżeli wygraliście, poświęćcie te parę minut i pójdźcie potem do sędziów po konkursie, czy właśnie na przykład potem w domach, przez Facebooka, przez tam Instagrama, napiszcie do nich, zapytajcie się, proszę, czy mógłbym wiedzieć, co mógłbym poprawić w moim kostiumie, co było dobre, co było nie, i sędziowie są po to, żeby wam ten feedback potem dać. Oni naprawdę wyjaśnią wam każdą swoją decyzję. Na przykład, dlaczego wygrał ten kostium, a nie inny, co było złego w tym kostiumie, co było dobrego w tamtym kostiumie, co mogą poprawić na przyszłość. Naprawdę to nie jest nic trudnego, tylko trzeba się odezwać i zamiast produkować właśnie jakieś swoje przypuszczenia i rozczarowania jakby wysyłać dalej w kosmos, można po prostu pogadać i to wyjaśnić. Dlatego piszcie, pytajcie, pracujcie nad sobą i to będzie moim zdaniem najlepszy sposób, żeby się rozwijać i żeby te konkursy wygrywać, niż po prostu kisić w sobie te toksyny i potem to wylewać w świat tylko po to, żeby, nie wiem, poczuć się przez chwilkę lepiej. To nie jest w ogóle produktywne i to was nie rozwinie. A sędziów proszę zostawcie w końcu w spokoju, bo naprawdę to jest tak bardzo niewdzięczna fucha. Przysięgam wam, że gdyby nie to, że ja czuję taką wewnętrzną potrzebę, że chcę ten fandom rozwijać i chcę pomagać właśnie nowym cosplayerom, chcę się dzielić tą wiedzą, to wydaje mi się, że bym już dawno zrezygnowała z sędziowania, ponieważ to jest naprawdę bardzo stresująca fucha. Kiedy o tym troszkę pomyślicie, to bycie sędzią wcale nie jest aż takie fajne. Na początku weźmy pod uwagę na przykład ocenianie konkursu cosplay, który odbywa się praktycznie całą sobotę, czyli pół konwentu mówi nara, ponieważ rano mamy rundę jury, potem mamy lekką przerwę i znowu potem mamy normalnie konkurs na scenie. To również zajmuje praktycznie cały dzień. Do tego dołóżmy cały bagaż tego, co potem znajdziemy na swój temat w internecie, czyli słuchajcie, sędzia kalosz, sędzia przekupiony, sędzia się nie zna, sędzia debil i to potem wszystko to oczywiście czytamy i jest nam dość przykro, ponieważ włożyliśmy całe swoje serducho, poświęcenie i czas w ten konkurs, po czym dowiadujemy się, że tak naprawdę jesteśmy najgorszym złem. Także też super bellissimo dosłownie. I tego jeszcze możemy dołożyć na przykład właśnie jakieś problemy z konwentem, z organizatorami, jakieś właśnie niejasności, nieścisłości i w ogóle Magnifikon, pamiętamy, super było. Także takie sytuacje również się zdarzają i to naprawdę nie jest nic miłego. Więc pewnie zapytacie, co z tego wszystkiego tak naprawdę sędziowie mają. I tak naprawdę w największej ilości przypadków jest to po prostu wejściówka na konwent, gdzie po prostu sobota jest przepalona na konkurs, także to już w ogóle jest przez pół. Dodatkowo bardzo rzadko zdarza się zwrot kosztu dojazdów, no i może czasem jakieś wynagrodzenie, o ile jesteś takim naprawdę dobrym gościem i macie jeszcze stoliki, panele i w ogóle więcej jakby z siebie dajecie. Także to jest tak naprawdę bardzo mało w porównaniu do tego, jak dużo sędziowie od siebie dają. Sędzia też człowiek, a nie ideologia. W ogóle może przestanę z tymi politycznymi żartami, nagrywam to w czasie ciszy wyborczej, więc może lepiej nie. Ale pamiętajcie, sędziowie są fajni i w ogóle bądźcie dla nich milsi, bo oni mają naprawdę przesrane. Ja kończę, bo znowu się rozgadałam, słuchajcie, prawo, Ola, miał być krótki filmik, znowu ci nie wyszło, co sobie myślałaś? No ale naprawdę chciałam wam przekazać jak najwięcej jakby takich różnych spojrzeń na te konkursy, różnych spojrzeń właśnie jako jurorka czy uczestniczka, jakby też troszkę bardziej za kulis, ponieważ mam nadzieję, że jakby ten film trochę otworzy oczy wielu osobom. Pamiętajcie tylko, że toksycznymi zachowaniami możecie sobie naprawdę zrobić bardzo brzydką łatkę, którą potem będzie wam ciężko z siebie ściągnąć. I tyle ode mnie, bądźcie fajni, nie bądźcie bucami, z bucami się nikt nie chce kolegować, a ja się chcę kolegować z fajnymi ludźmi, także mam nadzieję, że moi widzowie będą sami fajni, bo wiem, że jesteście fajni, tylko to pokazujcie poprzez dobre zachowanie. Z tej strony jak zwykle będzie więcej moich filmików, poradniki, vlogi, tutoriale, pogadanki, tutaj będzie subskrypcja, a tu będzie mój Patronite. Mam nadzieję, że widzimy się na konkursach, ewentualnie na moim kanale po prostu już w najbliższą środę. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia później, więc pa! Buźka!